Cześć, z tej strony Aneta, witam Was serdecznie ponownie w mojej kuchni. Jak wiecie, wystartowałam z taką serią 14-dniową, co zresztą widzicie też w opisie. Przedstawiam Wam moje posiłki, moje dania, które ja spożywam w ciągu dnia. Są to propozycje przede wszystkim dla osób takich zapracowanych, z tego względu, że te dania są nie czasochłonne, nie pracochłonne, można je zabrać również do pracy. Ja osobiście jestem na 2 posiłkach dziennie, plus dodatkowo piję sobie kawę kuloodporną. Wszystkie makro, wszystkie kalorie macie podane oczywiście w trakcie filmu, także zapraszam na dzień drugi. Dla tych, którzy nie widzieli dnia pierwszego, zapraszam, cofnijcie się troszeczkę wcześniej. Dzisiaj startujemy ze śniadaniem, jak zwykle śniadanie. Na śniadanko proponuję Wam dzisiaj naleśniki, z tym, że nie takie zwykłe naleśniki, są bardzo niezwykłe. Zapraszam. To są właśnie produkty, które będziemy wykorzystywać do przygotowania naszych naleśników, czyli majonez. Ja używam majonezu winiary. On ma taki w miarę względny skład, nazwijmy to. Rucola, warto jest jeść warzywa zielone na diecie ketogenicznej. 2 jajeczka, łosoś wędzony, ja mam taki w koperku w przyprawach, to jest po prostu łosoś wędzony 100 gramów, 4 łyżki śmietany 36 i awokado. No i tak jak mówiłam, danie jest szybkie i proste, także polega na tym, że jajka wbijamy do miseczki. 2 jaja. 4 łyżki śmietanki 36%. I to wszystko po prostu łączymy za pomocą miksera, blendera, tak żeby jajka ze śmietaną się dokładnie połączyły i były takie lekko puszyste. Jajka i śmietanka już jest połączona, jest leciutka pianka. Na patelni rozgrzewam łyżkę oliwy i smażę po prostu z tego ciasta, z tego płynu, z tych jajek, z tej śmietany 2 naleśniki. Naleśniki są już gotowe, więc teraz obierzemy awokado. Piękne awokado, mięciutkie, tak jak mówiłam, awokado musi być miękkie, żeby było jadalne. No i przygotowujemy naszego naleśnika. Łyżka majonezu, czyli 1 łyżkę dzielimy na 2 naleśniki. Smarujemy dokładnie, nie musi być wcale dokładnie, majonezem. Na to kładziemy rukolę i do tego będzie łosoś. Łosoś też dzielimy na 2 części, 100 gramów, czyli po 50 na 1 naleśnik. I wkładamy sobie do środeczka. Do tego będzie nasze awokado, 70 gramów, czyli mniej więcej to zawsze wychodzi pół awokado. Wiecie, awokado i awokado jest różne, zależy od wielkości. Generalnie chodzi o to, żeby awokado umieścić w środku naleśnika. I teraz musimy go zawinąć. I voilà, gotowe. Jak mówiłam, danie nie jest czasochłonne i pracochłonne. Nie tylko smakuje, ale również można powiedzieć, że wygląda, bo zobaczcie, jak fajnie się prezentuje. Można je przygotować, oczywiście na śniadanie, na kolację, obiad, co jak chcecie, ale również w formie przekąsek. Nie wiem, macie imprezę, nie wiecie, co postawić na stół. Często właśnie takie pytania się pojawiają, co przygotować jako przekąskę. Właśnie to jest jedna z propozycji. Krojąc na takie małe kawałeczki, wygląda dosyć fajnie. Tu mam jeszcze ogórasa kiszonego. Do tego robię sobie kawę kuloodporną i teraz właśnie widzicie makro całego mojego śniadania. Prawda jest taka, że tę kawę wypiłam 2 godziny po śniadaniu, ponieważ nie byłam w stanie wcisnąć w siebie 1000 kalorii jednorazowo.
ale polecam Wam to śniadanie, naprawdę jest pyszne. Osoby, które nie lubią awokado, praktycznie go nie czuć, bo w połączeniu z majonezem ono zupełnie zmienia smak. Ja też wcześniej w moim przepisie pokazywałam, w deserze w sumie, jak przemycić awokado w przypadku osób, które go nie bardzo lubią. Także można go połączyć, ten owoc, bo to jest owoc, połączyć z czekoladą i jest po prostu rewelacja. Tutaj w tym przepisie również go nie jest za bardzo wyczuwalny, także polecam. Naprawdę jedzcie awokado, bo warto. Dobra, zaczynamy przygotowywać mój obiad, bo już jest po 7, zaraz się, które jest? Po 17 już, o Jezu, to się spieszymy. Dziś mam dla Was danie w sumie dla fanów owoców morza, ponieważ przygotujemy krewetki. Krewetki są już oczywiście umyte, obrane i oczyszczone. Ząbek czosnku, natka pietruszki, cukinia, masło klarowane, śmietanka 36 i serek mascarpone. Na patelni rozgrzewamy 20 g masła klarowanego. I w tym czasie posiekamy sobie czosnek. Próbuję to robić jak taki fachowiec, nie? Szef kuchni, ale mi to nie zawsze wychodzi. Znaczy nigdy mi to nie wychodzi. Najczęściej po prostu przeciskam czosnek przez praskę. Ale dzisiaj po prostu posiekam. Znaczy spróbuję. Dobra, powiedzmy, że się udało. Masełko musi się rozgrzać. Czosnek wrzucamy na patelachę. I teraz zacznie się aromat w całym domu. Jak czosnek się troszeczkę już podpiecze, że już będzie go tak mocno czuć, to wtedy wrzucamy do niego krewetki. Krewetki się już smażą, już zrobiły się piękne różowe. W tym czasie przygotowuję makaron do krewetek. Ja do tego wykorzystuję temperówkę do warzyw. Jest to świetne właśnie do tego typu przepisów, ponieważ wychodzi nam takie fajne spaghetti. Cukinię warto troszeczkę wcześniej przygotować i odstawić na chwilę, żeby ona po prostu puściła wodę. Tak jak mówiłam, 200 g cukinii. Normalnie na myśl o tym daniu już mi ślinka leci. A pachnie po prostu czosnkowo w całym domu. Dobra. Makaron jest już gotowy. Krewetki zaraz też będą gotowe. A ja w tym czasie jeszcze posiekam natkę pietruszki. Krewetki już są delikatnie chrupiące dookoła, więc przysmażone w sensie. Więc teraz po prostu dodajemy naszą cukinię. Tego nie smażymy zbyt długo, ponieważ no, cukinia wymaga dosłownie momentu, ażeby, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Cukinia potrzebuje dosłownie momentu do tego, ażeby zmięknąć. Oczywiście według uznania dodajemy trochę soli i pieprzu. Ależ to pachnie. O, aż wyskoczyła krewetka. Już jest gotowa. Aż mój pies usłyszał tą krewetkę. I dodajemy teraz śmietankę. Co szczekasz? Cichutko. I oczywiście serek mascarpone. I jak już wszystko nam się podsmaży, sosik jest już taki delikatnie gęsty, dodajemy natkę pietruszki, połowę tego, co zaraz Wam napiszę. Oczywiście wszystkie proporcje zaraz Wam podam.
Proporcje składników, jak i proporcje makro oczywiście zawsze są na ekranie. No i kaloryczność oczywiście. Słuchajcie, jak to wygląda, a jak smakuje, bo już trochę oblizałam palec. Czekamy jeszcze dosłownie minutkę i podajemy. Mój obiad jest już gotowy, po prostu pachnie przecudownie. Wygląda tak. Myślę, że ładnie wygląda. Ja idę jeść. Drodzy Państwo, teraz wyświetla Wam się jeszcze oczywiście makro tego dania, jak i kaloryczność i makro całodzienna. Jeżeli chcecie więcej przepisów, możecie podsuwać swoje propozycje, jeżeli chcecie, czy wolicie desery, czy jakieś przekąski, czy obiad, kolację, śniadanie. Także piszcie mi w komentarzach. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Normalnie ślina mi leci, nie mogę mówić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będziecie na bieżąco, ponieważ, no mówię, to będzie 14-dniowe menu, moje posiłki, to co ja spożywam w ciągu dnia. Przepraszam. Z podanymi wszystkimi wliczeniami, obliczeniami. Także macie podane wszystko na tacy. Dziękuję i pozdrawiam.